Istnieje kilka metod wstawiania filmów do kursu, zależnie od tego, jaki jest nasz preferowany sposób udostępniania tego filmu studentom oraz od tego, w jakiej formie posiadamy ten film. Czy jest to na przykład film w jakimś serwisie typu YouTube, czy Vimeo, czy innym podobnym, czy jest to plik filmowy, który mamy na dysku, czy może link do nagrania na jakiejś ogólnodostępnej stronie internetowej lub chcemy być może wykonać nagranie bezpośrednio na platformie. Taka możliwość również istnieje. Najpierw zobaczmy opcję najczęściej chyba wykorzystywaną, czyli możliwość zagnieżdżania filmów, które znaleźliśmy w serwisie typu YouTube czy Vimeo. Te dwa serwisy, YouTube i Vimeo, są o tyle przyjazne dla nas jako użytkowników platformy Delta, że wystarczy tak naprawdę skorzystać z linku do konkretnego filmu, użyć tego linku na platformie i platforma Delta poniekąd wyczuje, że jest to link do filmu i zamiast samego linku wyświetli odtwarzacz. Zobaczmy, jak to działa. Kopiujemy link do filmu, który chcemy studentom przedstawić w naszym kursie. Następnie w dowolnym miejscu w kursie, gdzie mamy dostępny edytor pozwalający nam modyfikować tekst, czyli w quizie, w forum dyskusyjnym, w zasobach różnego rodzaju, na przykład w zasobie typu strona. Zobaczmy sobie to na przykładzie zasobu typu strona. Chcemy wstawić film. Oczywiście najpierw możemy napisać studentom jakiś krótki wstęp i następnie wstawiamy film. Rozwijamy menu edytora, używamy przycisku plik audio-wideo, wklejamy tutaj link do filmu i wstawiamy media. I to tak naprawdę wystarczy. Wprawdzie w tej chwili widzimy ten link jako hiperłącze, jednak kiedy zapiszemy zmiany w tym dokumencie, będzie on automatycznie zamieniony na odtwarzacz. Możemy to sprawdzić używając podglądu tego tekstu, który w tej chwili wprowadziliśmy. Proszę bardzo, w taki sposób będzie wyglądał ten dokument po zapisaniu zmian. Oczywiście, żeby zapisać tę stronę, musimy jeszcze nadać jej nazwę i po zapisaniu zmian i wyświetleniu strony widzimy, że link został zamieniony automatycznie na odtwarzacz. W taki właśnie łatwy sposób możemy w kursie umieszczać filmy z serwisu YouTube albo z serwisu Vimeo. Z wyjątkiem sytuacji, gdyby osoba, która wstawiła ten film do serwisu YouTube lub Vimeo, nie wyraziła zgody na umieszczanie go na stronach internetowych poza tymi serwisami. Wtedy po zapisaniu zmian pokazałby nam się tutaj zamiast filmu komunikat właśnie mówiący o tym, że tego filmu nie można wyświetlić, ponieważ wyświetlanie go poza serwisem zostało zablokowane. Natomiast oczywiście YouTube i Vimeo to nie wszystko. W internecie znajdziemy wiele innych serwisów z filmami i niektóre z nich pozwalają nam zagnieżdżać te filmy poza tymi serwisami, czyli na przykład na naszej platformie Delta w naszych kursach. Jednym z takich znanych serwisów internetowych z filmami jest serwis TED.com. Znajdziemy tam wiele filmów głównie w języku angielskim. I w przypadku tego serwisu kopiowanie adresu nie zadziała i wklejanie tego adresu do dokumentu na platformie Delta. Natomiast takie serwisy często mają przy filmach opcję udostępniania czy zagnieżdżania. Te dwa słowa mogą być używane i tego szukajmy w tych serwisach. Oczywiście w języku angielskim będzie to share albo embed. Zauważmy, że tutaj w przypadku tego filmu mamy opcję Share. Kiedy klikniemy tą opcję, mamy wiele różnych możliwości podzielenia się tym filmem, a jedną z nich jest właśnie Embed, czyli zagnieżdżanie tego filmu gdzieś poza serwisem TED.com. Kiedy użyjemy takiej opcji Embed, pojawi nam się kod HTML, który musimy skopiować
Nie należy się bać tego kodu, nawet jeśli nie znamy HTML-a, ponieważ w tej chwili, kiedy wrócimy po skopiowaniu tego kodu, kiedy wrócimy do naszego kursu i jeśli w naszym kursie dodamy jakiś dokument, na przykład stronę, oczywiście może to być dowolny element kursu, gdzie mamy dostępny edytor pozwalający nam na modyfikowanie tekstu. I jeśli w tym polu tekstowym napiszemy coś dla studentów, i powiedzmy, że w tym miejscu chcielibyśmy mieć nasz film. Musimy ten film wkleić do tego miejsca używając kodu HTML. Nawet jeśli nie znamy tego kodu, jest łatwy sposób, żeby to zrobić. Wystarczy napisać sobie tutaj cokolwiek, co później łatwo w kodzie HTML zauważymy. Następnie rozwijamy przyciski edytora i ostatnim z przycisków jest edytor HTML. Kiedy przyłączymy się na tryb HTML, odnajdujemy te znaki, które wprowadziliśmy. Oczywiście tego kodu może być dużo więcej, szczególnie jeśli wprowadzimy w naszym oknie edycyjnym jakieś ilustracje, jakieś tabele, czy będziemy używali formatowań tekstu. Natomiast dzięki temu, że wprowadziliśmy sobie łatwo wyszukiwalny tekst, czyli wiele liter A, łatwo go znajdziemy i w miejsce tego tekstu, w miejsce tych wielu liter A wklejam kod HTML, który skopiowałem z witryny TED.com. Nie muszę się zastanawiać nad tym, co ten kod HTML robi, jak on działa, po prostu go wklejam dokładnie w tym miejscu i zauważmy, że kiedy teraz wyłączę edytor HTML, to w miejscu, gdzie mieliśmy te litery AAA, mamy osadzony film. I tak naprawdę wystarczy w tej chwili, oczywiście, żeby zapisać tą stronę, trzeba nadać jej nazwę, ale kiedy już to zrobimy, to możemy zapisać i wyświetlić tą stronę i mamy naszą stronę wzbogaconą filmem z serwisu TED.com. No dobrze, a co jeśli nie chcemy osadzać filmu, który znaleźliśmy w internecie, tylko mamy jakiś film u siebie na komputerze i taki właśnie film chcemy studentom udostępnić? Oczywiście, dodając wszelkie zasoby do naszego kursu, musimy włączyć tryb edycji i jeżeli mamy włączony tryb edycji, jest to bardzo ważne, żeby zrobić to najpierw, to wtedy możemy film, który mamy u siebie na komputerze, przeciągnąć na stronę kursu i upuścić do odpowiedniego modułu. W momencie, kiedy puścimy klawisz myszki, zobaczymy pytanie, co chciałbyś zrobić z tym plikiem, który umieszczasz w kursie. Czy chcesz dodać media do strony kursu, czy utworzyć zasób z plikiem? Jeśli wybierzemy pierwszą opcję, to film zostanie dodany bezpośrednio na stronie głównej kursu. Zostanie on dodany jako zasób typu etykieta. Natomiast gdybyśmy użyli drugiej opcji, czyli po przeciągnięciu filmu na stronę kursu odpowiedzielibyśmy, że chcemy utworzyć zasób z plikiem, to wtedy ten film zostałby dodany właśnie jako zasób typu plik z automatycznym wyświetlaniem, które oznacza w przypadku filmu, że jeżeli student kliknie na tym zasobie, to mu się wyświetli osobna strona, na której znajdzie ten film. Oczywiście, skoro jest to typowy zasób typu plik, to możemy ten zasób edytować i na przykład zdecydować w sekcji wygląd, że nie chcemy, żeby ten zasób był wyświetlany w sposób automatyczny, czyli żeby nasz film był wyświetlany na stronie, która będzie widoczna po kliknięciu przez studenta na nazwę, ale możemy na przykład wymusić pobieranie. I w takim przypadku student, który kliknie na nazwie tego zasobu, zobaczy okienko pobierania tego pliku i w tym okienku będzie mógł zdecydować, gdzie chce sobie ten plik zapisać.
Kolejna opcja, która umożliwia nam umieszczenie filmu, który posiadamy na swoim własnym komputerze w dowolnym miejscu na platformie, gdzie tylko mamy dostępny edytor tekstowy, jest to opcja, która jest dostępna, nazwijmy sobie zasób typu strona. Opcja ta jest dostępna w edytorze, oczywiście tutaj znowu w tym miejscu, czyli plik audio-wideo. I jeśli w tym miejscu zamiast wprowadzać adres do jakiegoś filmu, który znaleźliśmy w internecie, czy w serwisie YouTube, czy w serwisie Vimeo, jeśli skorzystamy z opcji Przeglądaj repozytoria, prześlij plik i wybierzemy plik, który znajduje się na naszym komputerze, to wtedy taki plik zostanie przesłany i podpięty do tego naszego dokumentu. Oczywiście w trybie edycji widzimy go jako link, natomiast po zapisaniu zmian lub w trybie podglądu możemy zobaczyć, że jest to osadzony film. Natomiast ta metoda ma jeszcze drugą wersję. Kiedy użyjemy tego przycisku plik audio-wideo, możemy się przełączyć na zakładkę wideo. Zamiast korzystać z zakładki po prostu link, która jest bardzo ogólną zakładką pozwalającą nam wstawiać zarówno audio, jak i wideo, ale w prosty sposób, to jeśli przełączymy się na zakładkę wideo, tak samo możemy przesłać plik ale w tym momencie możemy dodatkowo zdecydować na przykład jakiego rozmiaru będzie ten plik w momencie, kiedy zostanie zamieniony na odtwarzacz. Przy czym nie musimy tutaj wprowadzać obydwu wymiarów, możemy wstawić na przykład tylko szerokość. Możemy również skorzystać z opcji zaawansowanych, które pozwalają nam na przykład na automatyczne uruchomienie odtwarzania filmu lub na uruchomienie tego filmu w trybie wyciszonym albo na odtwarzanie tego filmu w pętli, czyli w momencie, kiedy dojdzie do końca, zacznie on być odtwarzany ponownie od początku. Więc kiedy tego typu opcje tutaj wypełnimy, możemy znowu kliknąć Wstaw media i widzimy, że nasz film został wstawiony właśnie w takiej wielkości, jaką zdefiniowaliśmy. Po zapisaniu zmian możemy film odtwarzać. I jeszcze jedna opcja wstawiania filmu do naszego kursu, szczególnie przydatna w momencie, kiedy chcemy nagrać film z jakimś na przykład wprowadzeniem do tematu, chcemy sami osobiście studentów poinformować na temat na przykład tego, co ich czeka w najbliższym module. Korzystając z przycisku Nagraj film, możemy nagrać film wykorzystując kamerę, którą mamy w swoim komputerze. W chwili, kiedy klikniemy Rozpocznij nagrywanie, może się wtedy pojawić pytanie, czy chcemy zezwolić przeglądarce na nagrywanie filmu i oczywiście musimy potwierdzić, natomiast jeśli już raz to potwierdziliśmy, to po prostu zaczyna się nagrywanie filmu i w tej chwili to, co mówię, jest nagrywane. Kiedy zatrzymam nagrywanie, mogę podejrzeć ten film, który nagrałem, pojawić pytanie, czy chcemy zezwolić i jeśli ten film jest OK, nie chcemy go zmieniać, to dołączamy nagranie do naszego dokumentu. Oczywiście, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z tego filmu, możemy nagrać go ponownie. I po zapisaniu zmian ten film będzie osadzony w naszym dokumencie, w naszym kursie. Ta metoda nagrywania filmu bezpośrednio na platformie pozwala nam nagrać film maksymalnie 2-minutowy i uwaga, ten mechanizm nagrywania może nie działać w starszych wersjach przeglądarek internetowych.